starym 20-letnim samochodzie uszczelki drzwi mogą być już tak wygniecione, że wręcz nie dolegać dokładnie. Może się to objawiać na przykład zwiększonym szumem w trakcie jazdy, niedoleganiem szyby w drzwiach bezramkowych, albo jeżeli psikamy myjką na myjni, to możemy zauważyć, że krople wody wlatują do środka auta. Co można tanio z tym zrobić? Wypchać uszczelkę na przykład czymś takim. To jest tak zwany sznur delatacyjny. Ten konkretnie jest zrobiony akurat z pianki polietylenowej. Średnica, jaką potrzebujemy, wiadomo, będzie zależeć od wielkości uszczelki, jakie mamy, natomiast zazwyczaj dobrze sprawdza się 10 mm. I tutaj podkreślam, że to jest sznur kupiony jako materiał budowlany, czyli sznur delatacyjny używany na budowie. W ten sposób jest po prostu najtaniej. Można już w dzisiejszych czasach kupić tak zwane sznury dedykowane do uszczelek albo zrobione z mikrogumy, które kosztują absurdalne pieniądze, a praktycznie nie dają żadnego zysku ponad ten taki najtańszy sznur z pianki. Ta pianka też wody nie chłonie i w zupełności wystarcza. W takim typowym sedanie to będzie mniej więcej 3,5 metra na jedne drzwi. W coupé oczywiście może być 4,5, może nawet 5 metrów na jedne drzwi można zakładać. No i potem jest to oczywiście tylko kwestia ściągnięcia jakichś osłon, ściągnięcia uszczelki, no i trzeba będzie jakoś ten sznur przecisnąć przez tą uszczelkę. Jeżeli ktoś mieszka w bloku, to może sobie rozwinąć tę uszczelkę na przykład na klatce schodowej w dół. Wtedy będzie mu łatwiej przeprowadzić jakiś sznurek albo drut przez nią. Natomiast tak na podłodze w garażu też jest to oczywiście możliwe. Dobrze jest też popsikać jakimś smarem silikonowym dość obficie, żeby łatwiej przycisnąć. No i jak już mamy całą uszczelkę wypełnioną tym sznurem, można obciąć jakiś nadmiar, założyć ponownie na drzwi, no i cieszyć się zmniejszonym szumem, wypełnioną uszczelką i dobrym doleganiem. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.